Good evening, ladies and gentlemen. We are welcome you. Wiesz, co ja powiedziałem? proszę Jeśli państwa, wiesz, to przetłumacz. Dobry wieczór Państwu. Zaczyna się wideoteka. Krzysztof zaczął po angielsku, ale słusznie, bo dzisiaj to będzie wideoteka bardzo międzynarodowa, z wielką gwiazdą. Wideoteka. I będziemy mówić po angielsku. Prawda? Spróbujemy. Ale jeszcze nie teraz. Nasz gość też będzie próbował mówić po angielsku. Proszę A może Państwa, i po polsku, kto wie. zaczyna się wideoteka, być może. A ja już chyba, ale to chyba, wiem, jak się dzisiaj zakończy, ponieważ nasza zabawa się zaczyna. To właśnie od Państwa zależy, kto dzisiaj wygra, który z teledysków, czy zakończy Son & Cher, czy Andrzej Załucha, czy Shakin' Stevens, tak? No, ja wiem, kogo byś chciał usłyszeć i zobaczyć na koniec. Oczywiście Shakin' Stevensa, ale jeśli Państwo wolą Andrzeja Zauchę, Czarny Alibaba, piękna piosenka, albo Son & Cher, I Got You Babe, to też proszę brać udział w naszej zabawie. Oczywiście na Shakina też można głosować. To będzie Pink Champagne. Oto wszystkie fragmenty 3 teledysków. That's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. Your kisses Alibaba, Arab spajki, nie chce wina ani fajki. Alibaba śpi, choć gra muzyka. Alibaba chrapie w barze, choć Arlekin tańczyć każe, chociaż prosi go tę noc księżniczka. Obudź się, czarny Alibabo, zmuchnij z brody resztkę snu. Obudź się, czarny Alibabo, zatańcz ze mną tam i tu i tam i tu. A więc zabawa nasza się zaczęła. To od Państwa zależy, kto dzisiaj zakończy, który wykonawca naszą wideotekę. Czy będzie to Andrzej Załucha, czy Shakin' Stevens, czy Son & Cher. Tak, patrząc na Ciebie, myślę sobie, że nie można, proszę Państwa, nie lubić blondynek. A więc dzisiaj w programie w zasadzie same blondynki, w tym jeden blondyn. No a jeden blondyn, ale taki dwukolorowy. Już troszeczkę podpowiadam, kto będzie naszą gwiazdą. A teraz mówisz o 2 blondynkach polskiej estrady. Tak. Czyli Maryli Rodowicz i Urszuli Sipińskiej. W One alfabetycznej kolejności je wymieniłem. Czy zauważyłeś, że one chyba po raz pierwszy wystąpiły, a było to 35 lat temu. Jeszcze nie było Cię na świecie. Po raz pierwszy wystąpiły chyba w krótkich włosach. A, to tylko w tym fragmencie tego programu. To były peruki, jakże spektakularne. Zaraz Państwo to zobaczą. Ale to jest program naprawdę bardzo ciekawy, bo wtedy jeszcze prasy kolorowej nie było, ale już się szeptało i czasami się nawet pisało w takich gazetach typu Ekspres Wieczorny o rywalizacji między Urszulą Sipińską i Marylą Rodowicz. I wtedy Kazimierz Kuc, nasz wybitny reżyser, wpadł na pomysł, by nakręcić program Nareszcie Razem, gdzie one obie występują. Ta rywalizacja to było takie trochę to, nie wiem, jeszcze wtedy nie było PR-u, ale tak naprawdę to one między sobą nie rywalizowały. Nawet się dosyć lubiły i cały czas się bardzo lubią, ale się opowiadało, że tam się pobiły gdzieś, że jedna drugiej sukienkę nadszarpnęła i tak dalej, i tak dalej. Nic podobnego, ale program jest naprawdę fantastyczny. Rewelacyjna realizacja. Dziewczyny zresztą świetnie zagrały, choć wyglądały troszkę tak jak ekspedientki, takie sklepowe w latach 70. No na przykład z Mięsnego i to z działu garamżerii. Oczywiście bez urazy, salceson bardzo lubię. Nie, Popatrzmy. nie mogę tego słuchać. Jeśli tak wyglądały w latach 70. ekspedientki z Mięsnego, to ja Cię bardzo przepraszam, naprawdę. Gdyby góry się spotkały, nie staną obok jak ja i ty. Być może rozpoznali Państwo, tam w perukach wystąpili również Kasia Gertner i Piotr Figiel. Proszę Państwa, gościem wideoteki będzie dziś ktoś, kto przyleciał do nas dziś specjalnie z Londynu. Chyba jeden z najpopularniejszych wykonawców Europy, świata w latach 80. Najpopularniejszy blondyn, chciałbym powiedzieć. Oto on. Zobaczmy, jak wyglądał ćwierć wieku temu. If that's your problem, don't let it show. You will find yourself deceiving. Love can be unsure. Keep a level, it means your pride.
They make her face the situation straight in the eye. And it's the shorty, and she comes on to run, and she smells that smell that leads you on. Try to see it through, playing out your part, making certain when you give your heart. It's only for love. Only for love. Love was never planned ever before. Some have spent their whole life searching, old and insecure. Suddenly as that love will arrive, and you recognize the feeling. You're on fire. And especially as she moves in the chorus, when she moves that move, there's no suppose you find your heart when you're apart. But when you give your heart, it's only for love. Only for love. Proszę Państwa, przed chwilą był na teledysku, a teraz już jest z nami, albo raczej w drodze do nas. Proszę Państwa, oto Limal. Cześć kochani. Cześć. Jak się macie? Miło was widzieć. To ciebie miło widzieć. Już 4 lata minęły. 4 lata, tak. Pamiętasz to studio? Oczywiście. Po poprzednim programie z Tobą dostaliśmy nową scenografię. W Anglii też mamy taki program prowadzony przez podobną do was parę. Nazywają się Richard i Judy. Jak to miło, że nas porównujesz. Spotykamy się znowu, bo nasi widzowie chcieli cię jeszcze raz zobaczyć. Bardzo dziękuję. Jesteś bardzo, ale to bardzo popularny w Polsce. Zdajesz sobie z tego sprawę? Oczywiście, że zdaję sobie sprawę. Wczoraj w samolocie cała załoga przyszła do mnie po autografy. No tak. Byli bardzo mili. Miałeś szansę zobaczyć coś w Polsce, czy tylko lotnisko, hotel, studio? Mam teraz nową zasadę. W latach 80. wszystko było takie szybkie i zwariowane. Więc teraz próbuję jednak coś zobaczyć, chociaż przez kilka godzin. No i zawsze szukam nowych ciuchów. Pewnie to rozumiesz. Oczywiście, że rozumiem. Szukam ubrań roboczych, takich do telewizji, bo ciągle mam jakieś programy telewizyjne na całym świecie. Jakie programy robisz na świecie? No właśnie takie jak wasz, ponieważ ludzie coraz bardziej i bardziej kochają muzykę lat 80. Żartuję sobie z przyjaciółmi. Mówię, teraz jestem antykiem. Po latach, jak się wydaje, jestem o wiele więcej wart. No tak, jak wino. Jak wino, albo ser, albo szampan. Byłem w Warszawie w tej wielkiej sali koncertowej. Pałac Kultury? Palace of Culture and Science. Tak, taki stary budynek. Bardzo podobała mi się jego architektura. To podarunek od Rosji. Wiem, powiedziano mi. Czy to jakiś niesłuszny temat? Pytanie organizacyjne. Czy mamy mówić do Ciebie Christopher czy Limal? Co wolisz? Kiedy pracuję, jestem Limalem. Czy z nami tutaj pracujesz, czy odpoczywasz? Czuję się zrelaksowany. Okej, będziemy do ciebie mówić Christopher. Mówiliśmy o latach 80., ale dla Ciebie wszystko zaczęło się o wiele wcześniej, kiedy miałeś 16 lat i wyprowadziłeś się z domu. No tak. I zacząłeś pracować w showbiznesie. Miałem wiele różnych zajęć. W restauracji? Kiedy miałem 14 lat, roznosiłem gazety. Kiedy miałem 15, sprzedawałem bilety loterii charytatywnej na rzecz szpitali.
A w soboty dostarczałem chleb do domów, a więc zawsze miałem pieniądze na płyty. To była moja pasja, kupować nową muzykę. A muzyka, którą wtedy kochałem, to nagrania wytwórni Motown, Diana Ross, Temptations, Four Tops. Już wtedy marzyłeś, że zostaniesz gwiazdą? Absolutnie. Absolutnie? Marzyłem, żeby zrobić coś związanego z muzyką. Prawdę mówiąc, sądziłem, że zostanę DJ-em. Myślałem sobie, cóż to za wspaniała praca. Nie musisz sam grać ani śpiewać? Tylko nadajesz muzykę z płyt i jeszcze ci za to płacą. Świetna robota. No i wiecie, kiedy wyprowadziłem się z domu, pracowałem w nocnym klubie za barem. Jako kelner. Byłeś też fryzjerem. No tak, krótko byłem fryzjerem i to mi pomogło wymyślić fryzurę dla moich szalonych włosów. Wiem, że w Polsce też moje uczesanie było bardzo popularne. No tak, czy wiesz, że w latach 80. w Polsce niczego nie było w sklepach? Nie było jedzenia, samochodów, szamponu, więc ludzie, żeby mieć twoją fryzurę, używali białek pomieszanych z cukrem i wcierali to we włosy. Twój pierwszy hit to Too Shy. Co powiesz o tej piosence? Mogę wiele powiedzieć o Too Shy. Czy jest jak prawie każda piosenka o miłości i seksie? O miłości i seksie? No tak. Myślę, że nie było naszym zamiarem napisanie piosenki o miłości i seksie. Intencją było poprzez piosenkę pokazać, jak kochamy naszą muzykę. Ludzie z Kajagoogoo lubili różne style muzyczne. Ja kochałem jazz. I jak się dobrze wsłuchać w ten utwór, za popowymi akordami można znaleźć sprytne jazzowe akordy. Basista jest fantastyczny. Spotykam różnych basistów na całym świecie i oni mówią mi, że linia basu w tej piosence jest wspaniała. Tylko dwie nutki. Wspaniała. Więc jest to piosenka bardziej o muzyce i o szczególnym uczuciu szczęścia, które wtedy mieliśmy. Lata 78, 79 były w Anglii bardzo ciężkie. Górnicy strajkowali, przyszedł nowy rząd pani Thatcher i z nim wiązaliśmy nowe nadzieje. Ale na początku było bardzo ciężko. Mało pieniędzy, wyłączenia prądu 3 razy w tygodniu, ludzie siedzieli przy świecach. Kiedy zaczęliśmy z tego wychodzić, narodził się optymizm. Ludzie czuli, że ekonomia się zmienia na lepsze. Zaczęliśmy mieć ochotę na zabawę. Chcieliśmy zapomnieć o wszystkich złych wiadomościach. Wspomnienia, dużo wspomnień. W firmie płytowej EMI był pewien facet. Wziął mnie na stronę i mówi: słuchaj, chciałem ci coś powiedzieć. Twoja pierwsza piosenka Too Shy nie będzie przebojem. O, To jest dobra piosenka. Zwróci na ciebie uwagę, ale nie będzie przebojem. Nie spodziewaj się tego. To był styczeń 83 roku. Styczeń 83 dokładnie. I nie tylko był to hit, ale także numer 1 na listach przebojów. I nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w wielu innych krajach świata. Na przykład numer 5 w Ameryce. Także w Polsce? W Polsce również. miliony tej płyty sprzedano. Miliony. Dzisiaj nikt nie sprzedaje tylu płyt. 5 milionów singli. A ja cały czas pamiętam, że facet powiedział mi: to nie będzie hitem. Przecież znasz tych facetów z show biznesu, znasz ich. Było mi smutno, kiedy to powiedział, bo myślałem, że kto jak kto, ale on wie, o czym mówi. Myślałem, że musi mieć rację. I nie miał. Dzięki Bogu nie miał racji. Sądzę, że Too Shy to dla ciebie najważniejsza piosenka. Wszystko się od niej zaczęło. Absolutnie. Kiedy ty i Kajagoogoo byliście już bardzo popularni,
Nagle zadzwonił telefon, który z pewnością pamiętasz. Jeden z kolegów powiedział, nie jesteś już w zespole. Dokładnie, tak się stało. Normalnie to wokalista odchodzi od zespołu i zaczyna karierę solową. A ja zostałem wyrzucony. Byłeś w szoku? W totalnym szoku. To była totalna niespodzianka. Mój kalendarz był wypełniony terminami imprez i wydarzeń związanymi z Kajagoogoo. Koncerty, telewizje, nagrania, podróże po świecie na najbliższych 12 miesięcy. I nagle ten telefon i wszystko skończone. To było naprawdę szokujące. Jak roller coaster. Znikąd na pierwsze miejsca list na całym świecie, potem ten telefon i znowu w dół. Musiałem udowodnić sobie i innym, że mogę być artystą solowym. Ale słyszeliśmy, że ty i Kajagoogoo znowu zagracie razem. Absolutnie. Już niedługo? Niedługo. I nikt nie jest bardziej zszokowany niż ja. Oni przyszli do ciebie Przyszli do mnie. i powiedzieli przepraszamy? Słowa przepraszam nie usłyszałem. Ale tak naprawdę przepraszam mnie nie interesuje. Jestem na to za stary. Było, minęło. Powiedzieli, chcielibyśmy z tobą pracować. Zadzwonił nowy menadżer i zapytał, czy się z nim spotkam, żeby porozmawiać o Kajagoogoo. Powiedziałem OK. Wypiliśmy kawę i powiedziałem, tak, jestem zainteresowany. Ustaliliśmy taką zasadę, że nie mówimy o przeszłości, o żadnych sprawach personalnych, tylko o przyszłości. Są plany koncertowe, mamy piosenki do napisania i nagrania. To ekscytujące. W poniedziałek podpisałem kontrakt. Potem wszyscy razem poszliśmy w miasto. Upiliśmy się. Piliśmy szampana. Fajnie było. Akurat teraz jest odpowiedni czas, by się zejść i coś zrobić. Ciągle mamy własne włosy i zęby. Słyszałam, że masz taką specjalną pomarańczową perukę. Mam, ale tylko dla zabawy, nie noszę jej. Czasami rzucam w powietrze. To są moje włosy. Sprawdź. It's okay. It's hers. To są prawdziwe włosy Nimala, proszę państwa. A teraz zagramy Kajagoogoo ze starych czasów. Without you. Bez ciebie. Kajagoogoo bez ciebie.
back on me much more than I ought to. I loved you like a daughter. Got me in deep water, and now I gotta face the torture. I can't help myself. I can't help myself. Much more than I ought to. I loved you like a daughter. Turn your back on me, yeah. Turn your back on me, yeah. Turn your back on me, turn your back on me now. Turn your back on me, yeah. Oh, you turn your back on me, turn your back on me, yeah. Oh, now you turn your back on me, back on me now. Oh, you turn your back on me. Proszę Państwa, właśnie się dowiedzieliśmy, że nasz gość nigdy w życiu nie widział tego wideoklipu. It is sure. Naprawdę? Kiedy ostatnio widziałeś tak naprawdę to wideo? Pierwszy raz widziałem ten klip w całości, przedtem tylko małe fragmenty. To było bardzo interesujące. Oglądając przypominałem sobie moje początki, moje muzyczne korzenie. I to naprawdę miłe wrócić do tego, jacy wtedy byliśmy. Byliście wtedy w latach 80. bardzo szczęśliwi, prawda? Tak, teraz też jestem szczęśliwy. A jak się czujesz w naszym programie? Jestem szczęśliwy, gdzie jest alkohol? Nie pijemy alkoholu w polskiej telewizji. Ale jak chcesz, możesz się napić polskiej wody. Wróćmy do lat 80. Która z tamtych gwiazd, oprócz Limala oczywiście, była twoim zdaniem największa? Mam oczywiście sentyment do Duran Duran. Kochałem Duran Duran. Ich pierwszej płyty słuchałem na okrągło. I potem oni spełnili moje marzenie. Oni ci przecież pomogli. No właśnie, spotkałem klawiszowca Duran Duran w nocnym klubie. Nick Rhodes. Tak, to był Nick Rhodes. Byłeś tam kelnerem. Byłem bardzo pięknym kelnerem. Możemy sprawdzić twoje kamerowanie? Ciągle pamiętam, jak to się robi. Dwie wody poproszę. Podszedłem do pana Rhodesa i zapytałem, co podać. Przyniosłem szampana i powiedziałem: jestem wokalistą pewnego zespołu. A co on odpowiedział? On prawdopodobnie pomyślał: o Boże, jeszcze jeden. Jeszcze jeden żądny sławy. Jeszcze jeden wariat. Ale po latach w wywiadzie powiedział, że byłem czarujący. Mój entuzjazm był zaraźliwy. I ja zawsze byłem zuchwały. Znajdzie to słowo? Cheeky? Tak, znamy. Cheeky zuchwały. Zawsze byłem taki i stał się cud. Mieliśmy nagranie demo. Wysłaliśmy je pocztą i się spodobało. To zmieniło wszystko. Tak więc lubię Duran Duran, chociaż może nie jestem obiektywny. A biased opinion, but Proszę Państwa, przypominam, że 3 piosenki dzisiaj walczą między sobą i ta wygrana będzie zaprezentowana na koniec dzisiejszego wydania wideoteki. Sonny i Cher, Andrzej Zaucha czy Shakin' Stevens. Wszystko od Państwa zależy. Czekamy na SMS-y. Christopher, Christopher, co śpiewasz, kiedy nie jesteś na estradzie? what do I sing? Co śpiewam? Oh, I love jazz. Kocham jazz. I listen to jazz Słucham jazzu all the cały time. czas. I find Moim it zdaniem to soothes the soul. balsam dla duszy. I feel that it Mam też wrażenie, że reaches my jazz ear, przestraja moje uszy. so, Kocham wszystkich I love starych all the old klasyków. classics. I mean, Na przykład Ella Fitzgerald. the queen Ella of Fitzgerald, jazz. oczywiście. Of To course, królowa every jazzu. record I bought growing Ale mam up, też wszystkie Barry płyty, które White, kupowałem w młodości. Barry'ego White'a, Motown, nagranie The Tam na Three Motown, Degrees. 3 Degrees. Którą z piosenek Barry White'a lubisz najbardziej? Um, I think it's Chyba Can't Get Can't Get Enough. Możesz kawałek zaśpiewać? Can I sing a Czy little mogę bit? kawałek It's zaśpiewać? so low. Ale to trzeba tak bardzo nisko. My darling, I can't get enough of your love, babe.
Great voice. Wspaniały głos. Jak on wspaniale brzmiał. Zanim zagramy Neverending Story, chcemy Ci zaprezentować Simple Story. Utwór bardzo popularny w Polsce w latach 80. grupy Manam. Oni też próbowali zrobić sukces po Międzynarodowej kariery. Próbowali tego. Proszę posłuchaj i potem powiedz, co Ty myślisz. You whispered, wait for me, be true, my love's for you. The mystery, the calls of the letters, setting it all for you. The seasons change, your voice still sounds the same. It's June again, I've learned to hide the pain. And it's not you, kissing and touching me. And it's not you, I couldn't do what you wanted me to. It's a simple story, I'm so sorry. I know it's too late and it was made. It's a simple story, I'm so sorry. I know it's too late and it was made. I run to you inside with longing and regret. Come eat, come sleep, I can't forget. You're everywhere, your voice still sounds the same. The seasons change, it's May again. And it's not you, kissing and touching me. And it's not you, I couldn't do what you wanted me to. It's a simple story, I'm so sorry. I know it's too late and it was made. It's a simple story, I'm so sorry. I know it's too late and it was made. I really like. I mean, I loved her because Wokalistka bardzo mi się podobała. has got that. Kocham ją. Ona ma w sobie to coś, co sprawia, że chce się ją oglądać. Want to watch her. She's got Ona ma to, co ja nazywam naturalną charyzmą. Kora, czy ty to słyszysz? Kora? Mam nadzieję, że nas oglądasz. She's got natural charisma. Ona ma I love naturalną the kind charyzmę. of organic Podobał mi feel się of też the ten video. klip, It taki just kind of- organiczny. you never really Nie know wiadomo, what's co się gonna za chwilę happen. stanie. And then she has Wokalistka that ma low, taki interesting niski, voice. interesujący głos, trochę jak Little bit Marlena like Dietrich. Marlene Dietrich or something. Wow. Jeśli Kora tego nie oglądałaś, to ja ci to przegram i będziesz to miała w swoim archiwum. Są the A ground. więc ona jest Twoim zdaniem wielką osobowością. She's great. Jest wspaniała. Is she a big star here? Jest wielką gwiazdą? I'm not surprised. Tak, oczywiście. Nie jestem zaskoczony. It was 85. Piosenka Kory jest z 1985 roku. Rok wcześniej powstała Neverending Story. Fade in and fade out. To utwór z wyciszeniem na początku i na końcu. We had terrible Wiem, trouble mieliśmy in z tym America wielkie because kłopoty of w the Stanach fade. Zjednoczonych. Dlaczego? Because they don't like fades Ponieważ at the oni nie beginning. lubią wyciszenia na początku No piosenki. record starts Ponieważ with a żadna fade. piosenka nie zaczyna się od wyciszenia. Pamiętam, że próbowali namówić Giorgio Morodera. Wiecie, producent Giorgio Moroder. Bardzo sławny producent. Tak, no i Giorgio powiedział, że nie zlikwiduje tego wyciszenia. Jestem artystą, tworzę. Jestem Giorgio Moroder. Nie mówcie mi, żeby cokolwiek zmieniać. Piosenka była numerem 1 na całym świecie. Yeah, of course. Yeah, in Poland W too. Polsce także. W Polsce również. W Ameryce płyta ukazała się najpóźniej i Amerykanie zażądali, żeby zmienić intro. A my na to, ale dlaczego to jest numer 1 w 17 krajach? Jeśli jest dobry dla reszty świata, dlaczego mielibyśmy zmieniać wstęp? Ta piosenka to dar. Co możesz o niej powiedzieć? Mogę powiedzieć, że to była wielka szansa spotkać Giorgio Morodera w Tokio. Występowałem tam.
To był festiwal. Tokyo Music Festival. Wielkie wydarzenie. 6 tygodni później Giorgio zadzwonił do Londynu i poleciałem do Monachium, żeby nagrać wokal, ponieważ Giorgio miał swoje studio w Monachium. Byłem wtedy młody, paliłem papierosy, zabalowałem w noc przed nagraniem, więc przyszedłem do studia zmęczony. Spałem może 3 godziny, a tu trzeba było śpiewać wysoko. Nawet wyżej niż to. Tak wysoko. No i nie mogłem sobie poradzić. Ale Giorgio to zawodowiec i jakoś sprawił, że się zrelaksowałem. Taki powinien być dobry producent. Turn around, look at what you see in her face, the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, hidden in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Never-ending story. Reach the stars, fly a fantasy, dream a dream, and what you see will be. Trying to keep their secrets will unfold behind the clouds. There upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Never-ending Show no fear, for she may fade away. In your hands, the birth of a new day. Trying to keep their secrets will unfold behind the clouds. And there upon the rainbow is the answer to a never-ending. To była niekończąca się historia, ale my niestety musimy kończyć nasz program. No trudno. Ale mam jeszcze pytanie. Ostatnie pytanie. Nigdy nie widziałem, ale słyszałem o twoim tatuażu. Tatuażu? Tatuażu? Masz jakiś specjalny tatuaż? Wiesz coś o moim tatuażu? Tak. Teraz w epoce internetu nie ma tajemnic. Mam mały tatuaż tutaj. 2 serca. Nice shoes. Ładne buty. Podobają ci się moje buty? Może zamienilibyśmy się po programie. Wiesz, to są sceniczne buty Limala. Lubię je, dziękuję, że je zauważyłeś. Thank you very much. My zauważamy wszystko, bądź tego pewien. Dziękujemy ci bardzo. Tylko proszę bez zbytnich zbliżeń. To ja dziękuję, było bardzo miło. Spotkajmy się wcześniej niż za 4 lata. For the new band. Czekamy teraz na Kajagoogoo z Limalu.
Drogi Limalu, drogi Christopherze, jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję, że zobaczymy Twój i Kajagoogoo koncert w Polsce. Absolutnie. Możesz to załatwić? Absolutnie. Już o tym rozmawiam. Proszę Państwa, a dzisiejszy program zakończy jeden z teledysków, który prezentowaliśmy na początku programu. Państwo cały czas SMS-owaliście i ciekaw jestem, czy No i na będzie kogo to stawiasz? Andrzej Zaucha, czy będzie to Shakin' Stevens, Czy czy będzie to Sonny Cher. Sonny Cher. Ja myślę, że Państwo bardzo lubią polskie piosenki, ale nie wiem. Nie To od was myślisz, tylko zależy. wiesz to, bo z tych głosowań dotychczasowych tak wynika. Dziękujemy. Ale może teraz będzie inaczej. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.